Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser, który jest zaskakująco prosty w przygotowaniu, a na pewno zrobi wrażenie na Waszych najbliższych. Tym razem upieczemy chrupiące ptysie, które wypełnimy przyjemnym kremowym nadzieniem z bitej śmietany i mascarpone. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie jest Wasze ulubione nadzienie do ptysiów. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych ptysiów zaczynamy od ciasta parzonego. Do garnka z grubym dnem przekładam 100 g masła. Do tłuszczu dodaję 250 ml wody i niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia podgrzewam na średnim ogniu, stale mieszając, aż utworzy jednolity płyn. Kiedy masło się rozpuści, przerywam mieszanie i pozwalam całości się zagotować. Wtedy wyłączam grzanie pod garnkiem i dodaję do niego 160 g mąki. Zawartość naczynia mieszam przy pomocy drewnianej łyżki, aż mąka całkowicie wchłonie wilgoć. Wtedy włączam pod garnkiem niski ogień i mieszam ciasto bez przerwy przez około 60 sekund, aż stanie się gładkie i bez problemu będzie odchodzić od ścianek garnka. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zdejmuję ciasto z ognia, przekładam do dużej miski i pozostawiam na blacie na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie rozbijam ciasto przy pomocy miksera i zaczynam dodawać do niego jajka. Robię to pojedynczo, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie mieszam ciasto do całkowitego połączenia przed dodaniem kolejnego. Tym razem użyłem 3,5 dużego jajka, ale jeśli macie pod ręką średnie jajka, dodajcie 4. Chodzi o to, żeby doprowadzić ciasto do odpowiedniej konsystencji i wyglądu. Dobrze przygotowane ciasto na ptysie powinno być lśniące, gęste i bez problemu zachowywać kształt po wyciśnięciu. Wbrew pozorom, pół dużego jajka może zrobić różnicę w konsystencji, bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, ile wody odparowało w trakcie parzenia mąki. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przekładam ciasto do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie otwartej gwiazdy. U mnie jest to końcówka 8B, czyli bardzo duża, ale równie dobrze może być to 6 lub 4, zależy jaką macie pod ręką. Ciasto wyciskam na wyłożoną papierem do pieczenia dużą blachę. W ten sposób formuję z ciasta gniazdka o szerokości około 5, może 6 cm, co da mi duże, szerokie ptysie. Ważne jest, żeby wyciskać je w sporych odstępach, w innym wypadku mogą się posklejać w trakcie pieczenia. Z tej porcji ciasta wyszło mi ich 15 sztuk, ale ilość ptysiów będzie oczywiście zależeć od ich rozmiarów. Blacha z uformowanymi korpusami trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na drugą półkę od dołu. Ptysie piekę przez 30 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Nie otwierajcie piekarnika w trakcie pieczenia, bo ptysie mogą opaść. Po upływie 30 minut wyciągam blachę z ptysiami i odstawiam je na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie przekładam je na kratkę i studzę całkowicie. Oczywiście zróbcie to ostrożnie, żeby nie uszkodzić gotowych korpusów. Kiedy ptysie są już wystudzone, zabieram się za nadzienie. Do dużej miski przelewam pół litra 36% dobrze schłodzonej śmietanki. Następnie dodaję do niej 250 g zimnego serka mascarpone, 100 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na sztywno. Polecam zacząć od niskich obrotów i zwiększać je w miarę powiększania się objętości śmietanki. W ten sposób unikniecie dużej chmury cukru unoszącej się w całej kuchni. Ubitą śmietankę przekładam do rękawa cukierniczego z taką samą końcówką jak poprzednio. Każdy korpus rozdzielam na dwie w miarę równe części. Według mnie najwygodniej jest to robić nożem z ząbkami, więc sprawdzi się zarówno nóż do chleba, jak i do steków. Po przekrojeniu korpusu wyciskam na dolną połówkę solidną porcję śmietanki. Robię to tak, żeby pokryć całe dno i wypełnić puste przestrzenie. Żeby nadać naszym ciastkom odrobinę świeżości, na śmietankę wykładam jeszcze kilka kawałków pokrojonego w drobną kostkę mango i borówki. Jeśli chcecie, możecie użyć malin, truskawek, brzoskwiń.
co wam w duszy gra. Na końcu przykrywam całość czapeczką i podaję od razu, żeby korpusy nie zamokły. Tak złożonego ptysia można jeszcze posypać odrobiną cukru pudru lub polać roztopioną czekoladą. Opcji jest naprawdę dużo. Wytrawne ciasto parzone daje błyszczeć przyjemnie śmietankowemu, słodkiemu nadzieniu, a owoce nadają ptysiom świeżości. Jedyne czego tu brakuje to filiżanka dobrej kawy. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!